RTX-y znów zapłonęły. Wstrzymywałem się z komentarzem, aby zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja i jest coraz ciekawiej. Przerabialiśmy to przy serii 4000. Remedium na to, według NVIDII, miała być zmiana kąta nachylenia wtyczki montowanej w nowej serii, ponieważ według NVIDII wszystkie dotychczasowe przypadki to była wina użytkownika. Jak wiecie, wepchnięcie takiej wtyczki do gniazda zasilania karty graficznej przerasta możliwości większości z nas. Kolejną przyczyną według Zielonych był zły cable management, gdzie w momencie, kiedy montowaliście taką kartę i wpinaliście zasilanie, za bardzo zginaliście tą wtyczkę i jeszcze dodatkowo dociskaliście ją obudową. Dlatego powstały takie zabezpieczenia, jak to tutaj widoczne. Dodatkowo niektórzy producenci zdecydowali się malować końcówki wtyków na jaskrawy kolor, abyście widzieli, czy na pewno dopięliście je do samego końca. Ale skoro 1 mm czy nawet mniej ma tak duże znaczenie, to co z samym osadzeniem pinów wewnątrz tej wtyczki? Ponieważ mimo, że karty reklamowane są jako te do AI, z generacji na generację stały się głupsze. Okazało się, że Nvidia postanowiła oszczędzić na elemencie za kilkadziesiąt centów, przez co nowa generacja nie jest w stanie już w ogóle ocenić, jak rozkładany jest przesył mocy poprzez poszczególne przewody. Jak pokazał jeden z youtuberów, może prowadzić to do sytuacji, gdy w przypadku awarii któregoś z tych kabli lub na przykład niedociśnięcia wtyczki, pozostałe obciążane są mocą powyżej ich specyfikacji. A do czego to może prowadzić, wiecie sami. Dlatego dzisiaj zabawimy się w małą kontrolę jakości i sprawdzimy sobie, jak równomiernie osadzone są wpiny w przypadku tych trzech producentów oraz oryginalnej przejściówki dostarczonej wraz z tym RTX 5080 od firmy Zotac. Ale zacznijmy sobie od tych kabelków. I na pierwszy ogień pójdzie Be Quiet. Dobra, musi złapać ostrość. No, nie od tej strony. Dobra. Jak widzicie, w miarę równo są osadzone. Może tam delikatnie z tyłu te dwa po lewej, górne i górny po prawej jest troszeczkę głębiej. No ale myślę, że chyba dramatu nie ma. Dobra, teraz Seasonic. Czekajcie, musi złapać ostrość. Dobra. No jak widzicie, tutaj wszystkie są głębiej osadzone. Zdecydowanie w przeciwieństwie do Be Quiet one są dużo głębiej. Ciężko mi stwierdzić, czy są między nimi jakieś duże różnice, ponieważ wszystkie są głęboko osadzone. Ale wydaje mi się, że te trzy, które widzicie, te jaśniejsze, są zdecydowanie wyżej, a pozostałe są jakby głębiej. Dobra. I teraz jeszcze Cable Mode. Ostrość. No, coś nie chcę z tym współpracować. Co jest? O, jest. Tu mamy podobną sytuację, czyli wszystkie siedzą dość głęboko. Weźmy sobie jeszcze tego Be Quieta. Widzicie? Zdecydowana różnica, nie?
Dobra. Zobaczmy sobie, jak to jeszcze wygląda w przypadku fabrycznej, dostarczonej razem z otakiem. Dobra. I jak widzicie, też są dość głęboko osadzone, ale bardzo równomiernie. Tak więc podsumowując, jak widzicie, w przypadku moich kabelków Be Quiet ma najmniej równomiernie osadzone piny, ale część z nich jest bardzo wysunięta. Natomiast w przypadku pozostałych, czyli Seasonica Cable Mode oraz fabrycznej dostarczonej przez Zotaka przejściówki, piny są bardzo głęboko osadzone. I teraz jak mam do tego podejść? Z jednej strony Nvidia mówi, że niedociśnięcie tego kabla nawet o milimetr to wina użytkownika i może spowodować przytopienie, a z drugiej strony mamy tak dużą różnicę w głębokości osadzenia pinów w zależności od producenta kabla czy nawet przejściówki. Dlatego dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie i czy tego typu złącze ma rację bytu w przypadku tak dużych obciążeń.